Cześć! Dziś będzie o tym, jak założyć i pielęgnować łąkę kwietną na balkonie. Co to są łąki kwietne? Łąki kwietne to nasadzenia, które mają przypominać łąki naturalne. Są coraz bardziej popularne w miastach. Zastępują trawniki i nieużytki. Moja łąka kwietna. Posiałam tą łąkę w zeszłym roku z nasion, które znalazłam na innych łąkach kwietnych. Rosną u mnie maki, haber, nachyłek barbierski, koreopsis. Zanim założysz łąkę, poznaj wady i zalety. Zalety. Łąkę kwietną chętnie odwiedzają zapylacze, np. trzmiele. Kwiaty cudnie wyglądają i pachną. Oczyszczają powietrze. Łąka kwietna nie wymaga dużej pielęgnacji. Ziemia porośnięta łąką kwiatową dobrze magazynuje wodę, ale także energię cieplną. Wady. Łąka nie kwitnie cały rok. Niektóre osoby mogą być uczulone na pyłki kwiatów. Jeśli w pobliżu są pszczoły miodne, trzeba być przygotowanym na bliskie z nimi sąsiedztwo. Zakładanie łąki kwietnej w przestrzeni publicznej wymaga głębszej analizy i tego złożonego problemu nie będę poruszać w tym krótkim filmie. Jakie nasiona wybrać na łąkę kwietną? Przykładowo, na glebach suchych sprawdza się rumian, len, haber. Na przeciętnych złocienie, bukwica i głowienka. Na wilgotnych firletka, jaskier i krwiościąg. Na piaszczystych zawciąg, ślas i mydlnica. Na gliniastych haber, wyka, szałwia łąkowa. Jeśli kupujecie gotową mieszankę, lepiej wybrać same nasiona kwiatów bez traw. Jak założyć łąkę kwietną? Jeśli sami zbieracie nasiona na łąkę, pamiętajcie, by były suche. Dla początkujących bezpiecznie skorzystać z gotowej mieszanki. Wysiew nasion. Nasiona na trawnik kwiatowy wielokrotnie są bardzo małe. Używa się ich 1 do 2 gramów na metr kwadratowy. Z tego względu można je wymieszać z piaskiem i dopiero wtedy siać, by nie było za gęsto. Po siewie koniecznie podlać przyszłą łąkę i pamiętać o podlewaniu, zwłaszcza na początku. Kiedy siać łąkę kwietną? Terminy są dwa: wiosenny i jesienny. Mieszanki nasion łąk kwietnych często zawierają gatunki jednoroczne i dwuletnie, wieloletnie. W ten sposób łąka może zakwitnąć już w pierwszym roku, ale nie wszystkie kwiaty. Właściwe kwitnienie zaczyna się od drugiego roku, jednak dopiero około trzeciego roku, kiedy rośliny się zagęszczą, pojawia się efekt, który może trwać już latami. Dodatkowo mak wymaga dosiewania każdego roku. Jak kosić łąkę kwietną? Łąki kwietne zazwyczaj kosi się 1 do 2 razy w ciągu sezonu. Pierwszy termin koszenia przypada zazwyczaj po zakończeniu kwitnięcia pierwszych roślin, czerwiec lub lipiec. Drugi sierpień lub wrzesień. Po skoszeniu łąki kwiatowej zawsze zostawiamy pokos na kilka dni. W tym czasie rośliny wysychają i wysypują się z nich nasiona, z których wyrosną następne. Podsumowanie. Łąki kwietne obniżają temperaturę otoczenia, pochłaniają zanieczyszczenia, są piękne, nie wymagają dużej pielęgnacji, są wieloletnie, ich wygląd zmienia się w czasie, każdego roku wyglądają trochę inaczej, przyciągają zapylaczy. Można je zakładać na balkonach, ale mogą też zastępować trawniki i nieużytki. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji i lajka.